bum, 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 bum. Moi drodzy, pozdrawiamy w sobotę. Kolejny odcinek Kanga No Comments. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Łukasz Żeligowski. A ja nazywam się Sławek Zawadzki. O tym, co takiego dzieje się ciekawego w świecie amerykańskiej bankowości. Chociaż wiemy, wspomnimy, to już jest taki trochę odgrzewany kotlet, ale z poczucia obowiązku dziennikarskiego wspomnimy o tym, powiemy trochę o inwestowaniu i pewnie co nieco jeszcze nam wpadnie. Ale Łukasz, powiedz na początku, który kolejny bank stoi na skraju bankructwa? Jak wygląda sytuacja i co takiego się w ogóle wydarzyło? No, generalnie wydaje się, że nawet można powiedzieć, że zbankrutował był, natomiast został po prostu uratowany. Mowa jest oczywiście Zbankrutował byłby. Byłby, tak. First Republic Bank, dosyć duży bank, jeden z tych natywnych amerykańskich banków, nie z Europy, tylko bezpośrednio ze Stanów. No, w bardzo krótkim czasie odpłynęło z banku ponad 100 miliardów dolarów. Po prostu wypłacono 100 miliardów dolarów. Kwota robi wrażenie, tym bardziej, że to było 40% depozytów. I można by powiedzieć, że bank utraciłby płynność znowu, gdyby nie oczywiście aktywna pomoc tutaj tych dużych banków, które zostały zobligowane zresztą do tego, żeby w tego typu sytuacjach pomagać, robiąc depozyty. Wyjaśnij, na czym to ma polegać. No po prostu bank, który nagle traci płynność z powodu tego, że ma bardzo duże wypłaty, no musi jakoś zdobyć tą płynność i normalnie by sprzedał swoje aktywa, ale sytuacja jest taka, że większość banków amerykańskich swoje te płynne aktywa ma w papierach skarbowych Skarbu Stanów Zjednoczonych, a te papiery w tej chwili są no, nieopłacalne w sprzedaży, ponieważ nierentowne. Gdyby sprzedali je teraz, no to straciliby bardzo dużo pieniędzy, no i nie mają co zrobić, albo mają wybór, albo się pozbywają tych płynnych aktywów i bardzo dużo tracą, albo ogłaszają upadłość, albo w ogóle jakiekolwiek inne. No i wtedy na pomoc przychodzą inne duże banki, które po prostu robią depozyty. Taki depozyt, który ma tak naprawdę tylko zapewnić płynność temu mniejszemu bankowi, po to, żeby nie wywołać kolejnej fali oczywiście upadków, no bo upadek kolejnego banku spowodowałby utratę zaufania do pozostałych instytucji, a nie ma banku, który uratowałby się przed takim ranem. A skąd taki duży bank ma środki? Przecież jeżeli sytuacja będzie się powtarzać w Stanach, to takie duże banki będą musiały do mniejszych banków robić depozyty, no i w końcu ich płynność zostanie zagrożona. No tutaj oczywiście trochę Fed się wmieszał, bo on zaczął udzielać kredytów pod zastaw swoich obligacji, traktując je po wartości takiej, jaka będzie dopiero w przyszłości, czyli nie tej aktualnej, ale tej w przyszłości, no i tam się wszystko zaczyna spinać. Specjalnie mówię w cudzysłowie, bo to tak naprawdę jest tylko jakaś urzędnicza i papierkowa sztuczka. No, jest oczywiście ten fundusz rezerwy depozytów. Tak jak bankowy fundusz rezerwy coś takiego. W Polsce mamy taki fundusz, który gwarantuje mi, że jako osoba fizyczna, jeżeli trzymam środki w banku, to mam do pewnej kwoty zabezpieczone środki. Chyba do 100 tysięcy złotych? Właśnie nie pamiętam, ale nie w Stanach jest to 250 tysięcy dolarów. Tyle mam chronione, mój depozyt jest chroniony. No i jakby problem jest taki, że tam było 128 miliardów, 128 miliardów dolarów w tym funduszu. 25 zostało już wypłacone z powodu Silicon Valley Bank i Signature, tych dwóch banków. Zostało troszeczkę ponad 100. No a wszystkich depozytów szacuje się tych objętych ochroną, bo są również takie, które nie są objęte ochroną, ale tych objętych ochroną, przepraszam, bo aż mi nie może przez gardło się, jest ponad 100 razy więcej. Czyli mamy 10 Czyli tam też poszli w rezerwę cząstkową. Tak, oczywiście, też jest rezerwa cząstkowa rządzi wszędzie, także faktycznie jest tutaj duże zagrożenie. Z drugiej strony udzielanie przez Fed kredytu to nic innego jak tak naprawdę wtłaczanie w rynek kolejnych pieniędzy i możemy powiedzieć, Bitcoin nie jest zależny od rynku akcji, ale jest zależny od tego, ile pieniędzy Fed wtłoczy w Bitcoina, co tylko pokazuje, że ci, którzy dostają te środki, dobrze wiedzą, w co inwestować. No tak, pamiętam jak rozmawiałem jakiś czas temu z Jackiem Lorkiem, zresztą mieliśmy nagranie tutaj w Kandze i zadałem mu pytanie takie: Jacek, gdybyś jechał z kimś w windzie
i miałbyś powiedzieć, na jaki wskaźnik makroekonomiczny należy zwrócić uwagę, na jakie 3? I masz bardzo mało czasu, jakie byś wymienił, to Jacek powiedział, nie wymieniłbym 3, ale 1. I ten 1 to jest właśnie płynność, jak dużo gotówki nagle znajduje się na rynku. I mówi, że to bardzo mocno decyduje o cenie kryptowaluty. Tak. Tam działają te mechanizmy, o których mówiliśmy, że jeżeli u kogoś pojawia się nadpodaż gotówki, w wyniku tego, że na przykład dostałem tę gotówkę za darmo w ramach jakiejś dotacji na dzieci i tak dalej, no to okazuje się, że Amerykanie, ale pewnie nie tylko Amerykanie, inwestują tę nadpodaż w kryptowaluty. Tak. To jest ciekawe zjawisko. Zresztą o inwestycjach zaraz będziemy rozmawiali. Jak sytuacja First Republic w takim No razie? właśnie, to na początku kwietnia akcje kosztowały ponad $120. Pod koniec czwartku, przepraszam, pod koniec środy, to jest cena, którą pamiętam, bo wtedy czytałem dużo o tym, to było poniżej $6. Także gwałtowny spadek, można powiedzieć, że ktoś żył w bańce. Gdzie będziesz, kiedy bańka pęknie, Tak, jak to mówili klasycy. Tak. No i to pokazuje tylko, że takie instytucje, co do których powinniśmy mieć pełne zaufanie, które nie powinny nas niczym zaskakiwać, zaskakują nas i to dosyć mocno. Także no, można powiedzieć, że ten ktoś, kto miał jakąkolwiek informację na temat tego, co się dzieje w First Republic Bank, to mógł niezłe shorty porobić i obłowić się. Jestem pewny, że ktoś to zrobił. No i też to pokazuje, jakie mamy problemy na rynku bankowości, no bo to jest niesamowite, że banki działały na mają po prostu tak małą płynność w tej chwili. I Fed stoi w tej chwili, mówi tak, albo będę dodawał pieniądze i będę miał inflację, albo będę walczył z inflacją i cały system bankowy padnie. No i stoją w takim rozkroku, nie? No, stoją, no bo to jest przecież katastrofa ekonomiczna, jedno i drugie. Teraz trzeba pomiędzy tymi katastrofami wybierać. No, moglibyśmy zarzucić trochę naszych teorii tutaj spiskowych, że tak. No, wiadomo, że takim wielkim konkurentem całego tego systemu jest właśnie kryptowaluta, Bitcoin. No i w tym momencie Fedowi z pomocą przychodzi SEC, który nie wiadomo jak się zachowuje, bo żyje w pewnym rozdwojeniu, o czym mówiliśmy wielokrotnie podczas kwadransu z Kangą albo podczas Kanga No Comments, no bo ostatnio zadano pytanie, czym są kryptowaluty, tak? Tak, czy Ethereum to jest security, czy commodity, czy to jest towar, czy to jest papier wartościowy. No i prezes SEC-u nie był w stanie odpowiedzieć. Nie mógł się zdecydować. Tak. Czy masz jeszcze, interesuje mnie jeszcze jeden wątek. Jak to jest, że w bardzo krótkim czasie z takiego banku, jak First Republic Bank, wypłacono tak wielkie pieniądze? Mówiłeś o 100 miliardach dolarów. Czy masz jakąś intuicję? Czy gdzieś w prasie znalazłeś informację? Nie znalazłem informacji, czy to były wypłaty robione przez zwykłych ludzi, czy to były też wypłaty od jakichś wykonane przez duże firmy, duże podmioty. Mogło być tak, że po prostu część podmiotów mogło polikwidować swoje konta i wypłacić duże kwoty do tych dużych banków, co podkreślam jest wielkim problemem, bo w Stanach istnieje tych kilka banków, które są za duże, żeby upaść, tak? Jak na przykład JP Morgan, Chase Bank czy Bank of America. Kiedyś Lehman Brothers. No to trochę inna sytuacja, ale przyjmijmy na razie roboczo, że tak. Ale jest kilka takich banków i no, następuje pewnego rodzaju odpływ gotówki z tych małych banków do tych dużych. Bo Amerykanie zaczynają mają świadomość tego, aha, to te małe banki mogą stracić płynność, a te duże nie, bo one są za duże, żeby upaść. Nikt nie pozwoli na to, żeby Bank of America upadł, ogłosił niewypłacalność. To jest po prostu niemożliwe, bo to by zrujnowało całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. A to się szczęśliwie składa, bo akurat jeżeli te środki faktycznie idą do dużych banków, no to te duże banki natychmiast płacą je z powrotem do tych małych, w związku z tą zasadą, o której przed chwilą powiedzieliśmy. Także słuchajcie, możecie spać spokojnie, wszystko jest naprawdę na bardzo dobrej drodze. Ale okazuje się, że był pewien pesymista w 2018 roku, tak? Tak, no, oglądałem jego wystąpienie, muszę powiedzieć, umknęło mi to. Tak. Nie słyszałem tego. Jeden z ekonomistów miał niesamowite, bardzo ciekawe takie wystąpienie. Mówił o inwestowaniu, mówił generalnie o tym, jak zabezpieczyć swój kapitał. I on w pewnym momencie zaczął mówić niewygodne rzeczy i to widać było, że tak to trochę nie pasowało do tamtejszej narracji. Zanim powiem o nim, jeszcze jedna rzecz.
coś się zmienia. Coś się zmienia, Sławku, bo zacząłem oglądać, oglądam kilku takich znanych youtuberów i u kilku z nich pojawiła się taka głębsza albo taka trochę może bardziej powierzchowna, ale analiza tego, że w mediach mainstreamowych zaczyna się mówić coraz więcej o Bitcoinie. Coraz więcej się mówi o Bitcoinie, o potencjalnych wzrostach. Jeden gościu naliczył, że w ciągu jednego tygodnia było ponad 100 programów poświęconych Bitcoinowi i halvingowi. Okej, możemy teraz się zastanowić nad tym, co to jest, o co chodzi. Teza postawiona przez te dwie osoby, zupełnie niezależnie, zupełnie z innych zakątków świata, oni powiedzieli, to jest szykowanie się pod wielką pompę Bitcoina. Mainstream w tej chwili buduje świadomość ulicy, że Bitcoin jest. To nie jest coś, co będzie jutro, co będzie pojutrze, ale takie ładowanie takimi informacjami, zwracam uwagę, w tej chwili w ogóle się nie mówi o tym, że to będzie wspaniała inwestycja, tylko pokazywane są, jak Bitcoin zachowywał się w okresie halvingu. Jak halving wpływał, a halving już w maju, to już niedługo. Zobaczcie, tu były takie, tu są wzrosty, tu było tak, znowu były wzrosty. No, przy czym, Łukasz, w maju będzie halving Litecoina. W przyszłym roku będzie. Tak, ja mówię o przyszłym roku. Okay. Kwiecień czy maj, jakoś tak, przepraszam. Chodzi mi o ten, oczywiście o Bitcoina w przyszłym roku i coraz więcej się o tym mówi i oni stwierdzili, mam wrażenie, że zupełnie niezależnie, że szykuje się wielka pompa na Bitcoinie i to jest troszeczkę manipulowane. Pamiętasz taki film amerykański? To był albo Dzień Zagłady, albo Dzień Niepodległości, nie pamiętam. W każdym razie Morgan Freeman grał tam prezydenta. To chyba jeszcze w latach 90. nakręcone, albo początek naszego milenium. Mówię o tym, ponieważ w tym samym czasie jeszcze w Stanach Zjednoczonych pokazało się kilka innych filmów, gdzie prezydent był czarny. I słyszałem od ludzi, którzy mieszkali w Stanach, to od nich słyszałem, że była taka grupa, czy pojawiła się taka myśl, że tutaj przyzwyczajamy ludzi. Przyzwyczaja do tego, że być może niedługo wybory wygra czarny prezydent. To jest bardzo ciekawe. A to mi jeszcze przypomina o tym, to jest silna dygresja, ale możemy sobie pozwolić, bo to jest przecież no comment. Simpsonowie. Tak. Jest cały ruch ludzi, którzy oglądają Simpsonów i analizują odcinek po odcinku i tam okazało się, że bardzo wiele rzeczy udało im się przewidzieć, takich jak, że choćby Donald Trump wygra wybory, że będzie zamach na World Trade Center i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Simpsonowie mówili o kryptowalutach. Może wy wiecie? Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. A jak już mówimy o komentarzach, to subskrybujcie, lajkujcie, naciskajcie dzwoneczek, żeby nie stracić żadnego odcinka. Wierzymy, że ten materiał, który robimy, jest pożyteczny. Jeżeli też tak uważacie, to prosimy, poświęćcie te 3 sekundy na to, żeby pomóc nam wypromować ten materiał. No i fakt, że jeszcze nas oglądacie, chyba świadczy o tym, że materiał jest cenny. Nie wahajcie się, napiszcie w komentarzu, chociaż technicznie, że oglądacie i że jesteście ciekawi, co będzie dalej. Wracamy do 2018 roku, do tego ekonomisty, którego nazwiska niestety nie pamiętam. To napiszemy w komentarzu. Postaram się tak, w opisie dostarczyć. Umieścimy. I co takiego powiedział? On w pewnym momencie powiedział, tam podsumowując te sposoby inwestowania, mówi, ale jest jedna ważna zasada. Teraz to bardzo skracam, ale myślę, że przekażę. Jest jedna zasada. Musimy, czy powinniśmy, każdy rozsądny inwestor powinien zainwestować 1% swojego kapitału, swoich aktywów w taki instrument, który jest niezależny od polityków, od rządów i od instytucji finansowych. Mówi, czyli nie w akcje, nie w obligacje, nie w inne waluty i nie w nieruchomości czy ziemię. Ponieważ to wszystko bardzo mocno zależy. Oczywiście mówi, inwestujmy w to, jak najbardziej. To jest właściwe, żeby w to inwestować. Dobry inwestor tam inwestuje, dywersyfikacja i tak dalej, ale mówi, róbmy sobie fundusz taki awaryjny. 1% i w coś takiego niezależnego, totalnie niezależnego od, przede wszystkim chodzi o polityków i dużych finansistów. Nam pada pytanie od pani prowadzącej, pani redaktor, no ale o czym pan mówi, co to może być? On mówi, na razie
Mówi, badałem rynek, ale widzę tylko jeden taki produkt, to jest Bitcoin i ewentualnie inne kryptowaluty, ale z nastawieniem, że chodzi o Bitcoina. No i zanim jakoś tam pozwolono w końcu znaczy zmuszono go do zmiany tematu, to on mówi, to jest 1%. Jeżeli gromadzimy oszczędności, to przekazywanie systematycznie 1% aktywów, czy utrzymywanie tego w postaci rezerwy takiej swojej, to jest na tyle mała kwota, że jak ją stracimy, to 1%. To tragedii nie ma. Ale mówi, ale jeżeli cokolwiek złego się stanie, pojawi się jakikolwiek czarny łabędź, cokolwiek złego, to w tym momencie ten 1% może nas uratować. No, tym bardziej, że nagle będzie wielki popyt na te aktywa. Tak, dokładnie. No i można powiedzieć, że on mówił dosyć proroczo, no bo w tej chwili jesteśmy świadkami tego, jak politycy i powiedzmy finansiści, ale ci blisko polityki, rozbujali nam rynek i zaczynamy mieć poważne problemy z galopującą inflacją, z wysokimi stopami procentowymi. No to, o czym może nie dopowiedziałem, że jak małe banki w Stanach Zjednoczonych zaczną upadać, to z nimi jest jeden problem. Rynek nieruchomości komercyjnych, czyli biur, to w zdecydowanej większości są małe banki w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli tam w tej chwili mamy sytuację, że 50% powierzchni stoi odłogiem, to jest średnia. Tak. To naprawdę zaczyna być problem, bo to oznacza, że to jest totalnie niepłynne aktywo. Totalnie. Więc te banki nie będą w stanie odzyskać tych pieniędzy, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna forma kredytu. Ona oczywiście ma trochę wyższe oprocentowanie, ale jest popularna bardzo. Po pierwsze stały procent, to jest pierwsza sprawa, a druga to jest forma taka, że zabezpieczenie, które dajesz, zabezpiecza Twój kredyt bez względu na wartość zabezpieczenia. Czyli jeżeli kupuję mieszkanie i nagle z jakiegoś powodu nie stać mnie na spłatę kredytu, to bank zabiera mi mieszkanie i jestem rozliczony. Nie docieka, nawet jeżeli wskaźnik LTV był niewłaściwy, tak? Dokładnie, czyli jeżeli się okaże, że jestem winny 100, a moje mieszkanie jest w tej chwili warte z powodu krachu 50, to jest problem banku, nie mój. I tak jest bardzo dużo z nieruchomościami komercyjnymi, czyli właściciele, ci, którzy budowali te biurowce, oni brali kredyt w 100, dawali nieruchomość, która była warta powiedzmy 130, a w tej chwili ta nieruchomość jest warta 70. I zaczyna się robić mały problem. No, jestem przekonany, że banki pewnie ubezpieczały się gdzieś w jakichś ubezpieczeniach, które oczywiście okażą się niepłynne, jeżeli trzeba będzie korzystać z tych ubezpieczeń. Dlatego to oprocentowanie było wyższe, podejrzewam, żeby właśnie pokryć polisę ubezpieczeniową. No dobra. Co jeszcze, Łukasz, tutaj możemy dodać? No, myślę, że ta idea przeznaczania tego 1% mi strasznie bliska. Tam było wręcz podkreślane ta idea tego, żeby dokupować cały czas w sposób ciągły, nie patrząc kompletnie na wartość, na kursy, na tendencje, na wzrosty i spadki. Bo przypomnę, jakbym 5 lat temu, czy powiedzmy 7 lat temu kupował, czy 10 lat temu kupował Bitcoina, oczywiście wtedy Bitcoin kosztował raz $100, raz 400, raz 50, raz 1000. No i można powiedzieć, no masakra jakaś. Ale z dzisiejszej perspektywy, czy ja kupiłbym tego Bitcoina za 100, czy za 1000, czy nawet za 10 000 dolarów, to i tak dzisiaj jestem wygrany i to wygrany w sposób niewspółmiernie dobry. Nie ma innego instrumentu, który w tak mocny i dobry sposób dawał zarobić. Czy to jest porada inwestycyjna? W żadnym wypadku to nie jest porada inwestycyjna, my tylko dzielimy się oczywiście jakimiś swoimi przemyśleniami, szczególnie w tak publicystycznym... To jest porada zdroworozsądkowa, tak bym powiedział. Nie? Teraz tak sobie jeszcze myślę, Łukasz, że właśnie jeżeli ktoś jest tutaj odpowiedzialnym ekonomistą, doradcą premiera, czy piastuje jakieś ważne stanowisko społeczne, no to właśnie powinien mieć odwagę powiedzieć, słuchajcie, 1% waszych oszczędności koniecznie w kryptowalucie, bo od tego może zależeć życie wasze i waszych dzieci. Jestem ciekaw, czy ktoś by tak powiedział. Wiemy, że nie. Wiemy, że nie, to jest po prostu polityka. W sumie ja już przestałem nawet do polityków mieć żal. Oni mają swoje problemy i to jest gra określonych reguł.
Jedna jeszcze rzecz. Ostatnio czytaliśmy i słyszeliśmy, że w naszych programach jest troszeczkę za mało jakichś informacji, jakichś takich konkretów, szczególnie w No Comment, więc postanowiliśmy dzisiaj podzielić się z jednym bardzo takim ciekawym faktem. Myślę, że przydatnym bardzo. Otóż chciałem powiedzieć, że świnia się nie poci. A koń nie żyga. I dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Wszystkiego dobrego. Hej! Cześć! Myślę, że będziemy zaskoczeni.